Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy kotlety mielone, ale z pieczarkami. Nie wiem, czy ktoś tak robi. No, zobaczymy. Mam tutaj około kilograma mięsa wieprzowego. To jest to mięso z łopatki, zmielone. Do tego widzicie taką dość dużą bułkę kajzerkę. Kiedyś to się nazywała wrocławska czy poznańska. I ja ją będę moczyć w wodzie. Także zalewam ją wodą. Przykryjmy ją czymś, żeby nam nie wypływała, bo bułka będzie się nam unosić w samej wodzie, więc trzeba czymś ją obciążyć, przykładowo szklanką z wodą czy czymś takim. I teraz zaczynamy. Na razie mięso sobie mielone odłożę, a zacznę od... Będzie nam jeszcze potrzebne jajko, cebula jedna taka i pieczarki. Pieczarek może być około 10-14 takich większych pieczarek. I do tego mam tu łyżkę takiego smalcu. Damy, wam pokazuję, tutaj mam patelnię. Na patelnię dam trochę tłuszczu. Ja dam akurat smalec, bo mi się zdaje, że mi to będzie najbardziej pasować. Także daję mu smalcu. Ja mam taki swój smalec przetopiony, także on jest bardzo dobry. Jeżeli nie macie, no to na maśle klarowanym ja bym wolała, ewentualnie na oleju. I słuchajcie, te pieczarki będziemy ścierać na tarce o grubych oczkach. Starłam tutaj około 10 takich średnich pieczarek. Tak. I tutaj do tego zetrę też na tej tarce cebulę. Cebulka z pieczarkami starta i ląduje na patelni. Dusimy dotąd pieczarki, aż one odparują całą swoją wodę. Pieczarki puściły już sok, wodę, no i musimy chwilkę poczekać, aż ona cała odparuje, a cały aromat zostanie w naszych pieczarkach. Nasze pieczarki odparowują wodę, bardzo się już zmniejszyły, bo woda wyparowała, a my za ten czas zrobimy nasze mięsko. Tak jak mówiłam, mam tutaj około kilograma mięsa wieprzowego z łopatki. Dodałam jedno jajko, jedną bardzo dobrze odciśniętą bułkę, którą żeśmy moczyli w wodzie. Do tego dodam jedną czubatą łyżkę mąki ziemniaczanej. Jedną czubatą i może jeszcze troszkę, 1,5. Do tego dodamy soli, tyle ile to, ja mówię, tu jest kilogram, dodam takie 2 łyżeczki soli i dodamy pieprzu. Jeżeli ktoś używa jakiekolwiek inne przyprawy, to proszę dodać. Tak, dodam pieprzu. Papryczkę też skroję, ale na sam koniec. I teraz to musimy porządnie wyrobić. No, jak dobrze wyrobimy, to wtedy masa będzie nam się po prostu dobrze kleić i nie będą nam się rozpadać kotlety. Gdyby masa była za sucha, dolewamy troszeczkę bardzo zimnej wody. Gdyby masa była zbyt rzadka, dodajemy troszkę mąki ziemniaczanej, ale troszkę, nie przesadzajmy z tym.
Mięso już dobrze wyrobiłam. Jeżeli źle wyrobicie mięso, to później one nie będzie Wam chciało się sklejać i często jest tak, że na patelni będzie Wam po prostu pękać, kotlety będą się rozwalać. I teraz tutaj dodamy nasze, już takie, one są troszkę przestudzone, nasze pieczarki. Patrzcie, jak ich się mało zrobiło, jak żeśmy wodę odparowali. Tak, dodam pieczarki. Póki one są jeszcze gorące, to ja wymieszam łyżką, a później jeszcze zamieszam porządnie normalnie ręką. O. Mięso je trochę ochłodzi. Dzięki temu nasze kotlety zyskają bardzo fajny pieczarkowy smak. A prawie wszyscy lubią pieczarki. No i można wziąć teraz i ręką zamieszać. I sprawdzamy, czy nasze kotlety nie mogą być ani za duże, ani za małe. Jak będą za małe, to będą suche, jak będą za duże, to będziecie mieli w środku surowe. O. I widać, jak ładnie się formują. O. To znaczy, że to znaczy, że z mięskiem jest wszystko w porządku, żeśmy dobrze wyrobili, nie pęka nigdzie, bo jakbyśmy źle wyrobili, to by zaczęło nam tutaj pękać. O. Dobra. Do naszego farszu dodam troszkę papryki chili pokrojonej i troszkę natki pietruszki. Zostało nam tylko teraz formować kotleciki i smażyć. Zabieramy się za smażenie. I teraz tak, jeżeli kotlety mielibyście jeść teraz na obiad, to wolałabym usmażyć sobie kotlety oczywiście na dobrym smalcu. Ja mam swój taki topiony. Ale jeżeli kotlety chcielibyście jeść na przykład jutro czy do bułki, no to ja na przykład nie za bardzo lubiłabym z takiego smalcu nieroztopionego, bo wtedy kotlet oczywiście jest zimny z lodówki, w bułce. Jeżeli usmażycie na oleju, to tego po prostu tłuszczu tak jakby no nie będzie tyle, co by oblepił smalec. A ja po prostu pójdę na kompromis, dam troszkę oleju, o, i do tego dam troszkę smalcu. Jak widzicie, ja nie smażę kotletów na bardzo małej ilości tłuszczu. Uważam, że kotlety powinno się smażyć na większej ilości tłuszczu, tak przynajmniej około pół centymetra, żeby było na patelni. Także będzie u mnie olej z takim dobrym swojskim smaluszkiem. Czekamy, aż się rozgrzeje. Smalec nam się rozgrzewa, a my moczymy dłonie w zimnej wodzie i robimy nasze kotleciki. Kotlety formujemy jak chcemy. Mogą być okrągłe, podłużne, naprawdę jakie tylko chcemy. Ja zrobię dzisiaj takie podłużne. Tak formuję. O. I na rozgrzany tłuszcz. I będziemy obsmażać, słuchajcie, po każdej stronie, aż się zarumieni. Jak włożę wszystkie kotlety, to po prostu zmniejszę trochę gaz, żeby nie był za duży. I kotleciki patrzymy, nie, jeszcze trochę.
obsmażamy na złoto. O, ten już jest. Te, które żeśmy pierwsze kładli, to odwracamy. Pieczemy na średnim ogniu. Po kilkunastu minutach, kiedy nasze kotleciki z każdej strony już są rumiane, ja będę wyciągać je na talerz i na taką blaszkę. Powiem Wam, że to jest chyba najlepsze, bo wtedy jak wyciągnę na papier, to one jednak od spodu robią się takie wilgotne, a jak wyciągnę na blaszkę, to one są takie chrupiące, mają chrupiącą taką skórkę. I teraz tak, gdyby ktoś się bał lub by się okazało, że żeście mieli za wysoką temperaturę i nie dopiekliście kotletów w środku, nie płakać, nie lamentować. Co robić? Rozgrzewamy piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem albo bez termoobiegu, wszystko jedno. Dajemy na blaszkę papier do pieczenia i wstawiamy do rozgrzanego piekarnika na wszystkie kotlety, te, które nam się nie dopiekły, na 15 minut. Po 15 minutach wyciągamy, kotlety są upieczone. Także już Wam, ja zaraz wrzucam jeszcze te, które mi zostały. Niech się bardzo fajnie one wyglądają do obiadu, ale nie tylko do obiadu. Bardzo fajne też są na talerz, gdy do nas przyjdą goście, bo są fajne, pieczarkowe, takie po prostu inne. Można też je troszkę podtrzymać w piekarniku, w takim ciepłym, żeby miały temperaturę, jak mają przyjść goście. O, także jak się przepis Wam podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Jak zawsze pokażę Wam, są gorące, ale postaram się pokazać, jak wyglądają w środku. Zaraz wezmę talerzyk, przekroimy jednego, tak, żeby Wam pokazać, jak wyglądają w środku. Tylko są gorące, one się będą jeszcze źle kroić, bo to są dopiero kotlety wyciągnięte z patelni. O, ale jak ostygną, proszę, są fest nadziane pieczarkami. Mięsko i wokoło mięska same pieczarki. Także jak się mięciutkie, o, patrzcie, nie są suche w środku, a pachną pięknie. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!